Lekcja pod tytułem Jak zrobić wykres funkcji w Excelu. Nagrywam tą lekcję, mimo że nie ma jej w Waszych podręcznikach, ponieważ uważam, że bardzo wygodnie jest zobaczyć wykres funkcji, gdy się rozwiązuje jakieś zadanie. A dlaczego w Excelu? Bo był, jest i będzie. Inne narzędzia, które są teraz dostępne, prawdopodobnie niebawem znikną. No a Excel jest, jak sądzę, cały czas do Waszej dyspozycji. Tutaj pokażę 5 wykresów funkcji. Radzę zobaczyć tę przynajmniej pierwszą część, bo tam szczegółowo tłumaczę, jak robi się wykres funkcji w Excelu. Pozostałe, czyli 2, 3, 4, 5, tutaj się koncentruję na konkretnych problemach. Na przykład w dwójce będę tłumaczył, jak zrobić wykres na przedziałach, w trójce wykres ułamka, w czwórce wykres pierwiastka i w piątce wykres wartości bezwzględnej. Także polecam skupienie się na pierwszym rozdziale, a pozostałe wedle życzenia. Zaczynamy. Pierwszy przykład wykresu. Uruchomiłem Excela i to, co nam się ukazało przed oczami, to jest gigantyczna tabela. To się nazywa arkusz kalkulacyjny. Tabela składa się oczywiście z wierszy i kolumn. To, co widzisz u góry, czyli te A, B, C, D, to są numery kolumn. Każda kolumna ma swój numer. Właśnie klikam sobie na kolejnych kolumnach. Po lewej stronie widzisz 1, 2, 3, 4. To są numery wierszy. I te pojedyncze kratki, z których składa się tabela, nazywamy komórkami arkusza. Każda komórka, klikam sobie na jednej, znajduje się na przecięciu pewnej kolumny i pewnego wiersza. Na przykład tutaj kliknąłem w komórkę, która się znajduje na przecięciu kolumny o numerze B i wiersza o numerze 4. Mówimy, że adres tej komórki to jest B4. Trochę tak jak w grach, to są koordynaty. Albo na wykresie to są po prostu współrzędne. A tutaj mówimy, że to jest adres tej komórki. Zawsze jak klikniesz w jakąś komórkę, to tu u góry, w tym miejscu, tutaj, widzisz adres tej aktywnej, czyli klikniętej komórki. To nam się przyda ta wiedza, dlatego na wszelki wypadek o tym przypomniałem. No a teraz wypisałem tutaj po prawej stronie wzór naszej pierwszej funkcji, którą musimy wykreślić. No i założenie, że dziedzina to ma być cały zbiór liczb rzeczywistych. No i teraz zaczynają się nasze decyzje. Ponieważ na wykresie nie da się wykreślić całego zbioru liczb rzeczywistych, czyli dziedzina nie może być od minus do plus nieskończoności. Komputery tego nie potrafią, przynajmniej te, które działają w Excelu. Więc musimy się ograniczyć. Musimy ograniczyć dziedzinę do jakiegoś podzbioru. No, ja tutaj się ograniczę do następującego podzbioru. Moja dziedzina to będzie zbiór domknięty od minus 100 do 100. Też obustronnie domknięty. To ty podejmujesz decyzję, na jakim zbiorze będziesz robić swój wykres, jeżeli w zadaniu mówią, że to ma być R. Ja podejmuję taką. Kolejna sprawa to jest, robiąc wykres musimy przyjąć pewną dokładność, czyli jak będziemy rysowali kolejne punkty na wykresie, o ile mają być od siebie oddalone kolejne xy, czyli kolejne argumenty. Czyli odstęp między kolejnymi xami, kolejnymi argumentami. Inaczej to się nazywa dokładność wykresu. I teraz znowu, to twoja decyzja, z jaką dokładnością. Im większa dokładność, oczywiście tym bardziej szczegółowy wykres. Ale pamiętaj, my tak naprawdę tutaj robimy ten wykres po to, żeby zobaczyć tą funkcję. Nie musimy być ultra dokładni, to nie jesteśmy fizykami, tylko potrzebujemy rozwiązać jakieś zadanie, więc chcemy mieć wgląd w postać, w krzywizny tej funkcji. Ja tutaj sobie przyjmę dokładność równą 1. Jeżeli przyjmiesz dokładność na przykład 0,1, czyli 1/10, albo nawet 1/100, to zasada, której cię teraz za chwilę nauczę, będzie dokładnie taka sama. Ja przyjmę dokładność 1, żeby tu za dużo nie było liczenia, mówiąc szczerze. Gdybym przyjął tą 0,1 albo 0,01, wykres, szczerze mówiąc, wyglądałby identycznie, więc pozwolę sobie przyjąć tą dokładność. OK, jak podjąłem decyzję co do ograniczeń dziedziny i co do dokładności, przystępuję do robienia wykresu. Excel wymaga, żebyśmy argumenty, czyli xy
i wartości funkcji, czyli f od x, jak to woli y, zgromadzili w kolumnach. Nie można ich w wierszach gromadzić, tylko w kolumnach, czyli muszę się zdecydować, na przykład w tych dwóch kolumnach będę to robił, albo może w tych dwóch, albo może zacznę od tego miejsca i pojadę w dół. Twoja decyzja. Ja zawsze to robię od lewego górnego rogu, czyli począwszy od tej komórki A1. Stąd zaczynam po prostu dla porządku, żeby tutaj nie robić bałaganu. I skoro tak, to teraz wprowadzę tak zwane nagłówki wykresu. Czy one są konieczne? Powiem tak, niekonieczne, wystarczy same liczby. Ale jak nie wprowadzimy nagłówków, wykres nie do końca będzie czytelny, więc zawsze je wprowadzam. Wykres Excela wymaga, żeby w pierwszej kolumnie od lewej były argumenty, więc klikam sobie A1 i wpisuję nazwę argumentu, czyli X. Kliknąłem na klawiaturze, piszę X, daję Enter, argument X, nazwa argumentu wpisana. W sąsiedniej komórce, czyli B1, klikam i tutaj będzie nagłówek f od x, czyli tutaj w tej kolumnie będę gromadził wartości. Enterek. Zaczynamy teraz tworzyć, to jest podstawowa, że tak powiem, jedna z dwóch podstawowych trudności, tworzyć kolejne argumenty. Nasza dziedzina to ma być od minus 100 do 100, czyli najmniejsza, od najmniejszej zaczynamy. Najmniejsza liczba w dziedzinie to jest minus 100. Wpisuję minus 100. OK. Następna liczba, ponieważ działam z dokładnością 1, tak sobie to wymyśliłem, no to następna liczba to będzie minus 99, prawda? Kolejna to będzie minus 98. Wpisuję je po prostu klawiaturą minus 97, enterek i mógłbym tak jechać. Oczywiście potrwałoby to parę minut. Szczęśliwie Excel tutaj nam pomaga, jeżeli potrzebujemy tego rodzaju liczby, które następna różnią się o to samo. U nas się różnią o 1, to Excel nam pomaga automatycznie je wygenerować. Jak? Skasuję te dwie, bo one nie są mi potrzebne. Wystarczą dwie liczby. Jeżeli mamy dwie liczby i teraz je zaznaczymy, troszkę przybliżę, żeby Ci coś pokazać. Jak zaznaczę te dwie liczby, pierwszą, czyli minus 100 i minus 99, jak zaznaczam? Najeżdżam myszą na pierwszą, naciskam lewy przycisk myszy i nie puszczając przejeżdżam na drugą. Puszczam lewy przycisk myszy i teraz zaznaczyłem je obie. To zwróć uwagę, że cały ten zakres zaznaczenia, te dwie komórki są w takiej zielonej ramce, a w prawym dolnym rogu jest taki mikrokwadracik. Jeszcze bardziej przybliżę, żeby tego... No, bardziej się nie da. Mam nadzieję, że widzisz ten mikrozielony kwadracik. O, w tym miejscu, jak teraz trafię myszą, mysz zmieniła postać na taki czarny krzyżyk, prawda? I teraz możemy skorzystać dzięki temu mikrokwadracikowi z tak zwanego automatycznego powielania, generowania, jak wolisz, liczb. Ponieważ jak zaznaczymy dwie liczby, to Excel, czy nam się to podoba, czy nie, liczy sobie w pamięci różnicę pomiędzy nimi. I on już widzi, że pomiędzy nimi różnica to jest 1. Jeżeli teraz zacznę generować, za chwilę pokażę jak, liczby w dół, to będzie dodawał 1. A gdybym generował w górę, co mi tu nie jest potrzebne, ale gdyby, to on by odejmował to 1. My potrzebujemy dodawać. Jak się generuje? Właśnie po zaznaczeniu i chwyceniu myszą za ten zielony kwadraciczek, ten tyci taki, ja teraz tu najechałem myszą, naciskam lewy guzik i nie puszczając, cały czas trzymam, jadę sobie w dół. Popatrz, co się dzieje. On mi pokazuje, cały czas trzymam lewy przycisk myszy. Pokazuje mi kolejną liczbę, jaką wygeneruję. Tu już widzę minus 96. Jadę dalej. Minus 95 i tak dalej. I teraz muszę pociągnąć, nie puszczając lewego przycisku myszy, aż zobaczę setkę. Puszczę. Ojejku, co się stało? Czy mam to wszystko powtórzyć? Nie. Jeżeli niechcący puściłeś, no to co już się wygenerowało, to jest. A teraz możesz dalej, znowu mając ten mikrokwadracik zielony, chwycić za niego i generować sobie dalej, aż do skutku.
Jeżeli klikniesz gdzieś niechcący, o, kliknąłem i mi się zaznaczenie wyłączyło. Ojej, co zrobić? Zaznaczam dwie ostatnie. Oj, przepraszam, za daleko. Zaznaczam dwie ostatnie, znów chwytam za ten zielony kwadracik i generuję dalej. Wystarczy mieć dwie ostatnie zaznaczone i już można generować. No dobra, ja teraz troszeczkę zmniejszę skalę. Chwycę za ten kwadracik i zacznę generować aż do momentu, kiedy mi się pojawi tutaj 100. No, szybciej. No, trochę to potrwa. No, niby komputer a tak powoli liczy, prawda? No, już blisko, blisko, blisko. O, przeskoczył trochę za wysoko. Puszczę specjalnie, czyli wygenerowałem do 103. Ja tego nie potrzebuję. Więc te trzy ostatnie zaznaczam, naciskam na klawiaturze klawisz Delete, kasuję i już. W ten sposób oto wygenerowałem, wracam teraz powoli na początek, na samą górę, wygenerowałem wszystkie potrzebne argumenty, czyli wszystkie kolejne xy od minus 100 do 100, różniące się o 1, bo taką przyjąłem dokładność. OK. To teraz druga sprawa. Musimy teraz wpisać tak zwaną formułę Excela, czyli wzór, który będzie zgodny z naszym wzorem funkcji. Jak się to robi? Troszkę znowu zwiększę skalę. Oj, może tak, żeby jednak nasza funkcja była widoczna. Jeżeli chcemy wpisać wzór, no to po pierwsze trzeba wskazać gdzie. My mamy w komórce A2 naszego pierwszego x, więc w komórce B2 wpiszemy pierwszy wzór, który będzie liczył wartość funkcji dla tego pierwszego x, który jest po lewej stronie. Wpisujemy wzór Excela zawsze w ten sposób, że zaczynamy od znaku równa się. Po prostu teraz nacisnąłem znak równa się na klawiaturze. Jeżeli zaczniesz od równa się, to wszystko, co wpiszesz teraz po prawej, Excel będzie interpretował jako wzór. Choćbyśmy wpisali głupotę, no to on będzie myślał, że to jest wzór. Jeżeli na przykład napiszę Ala ma kota i teraz bym zatwierdził, to on mi tutaj zamiast policzyć, jaka to jest wartość Ala ma kota, on tego nie potrafi, no to po prostu pojawi mi się komunikat o błędzie. Tego nie chcę. Ja chcę wprowadzić ten wzór. No i teraz pierwsza sprawa ze wzorami matematycznymi, do jakich jesteś przyzwyczajona. Na chwilę wyskoczę z tego. Naciskam klawisz Escape i na chwilę wrócę do naszego wzoru. Otóż my przez cały tok nauki w szkole stosujemy pewnego rodzaju, nazwałbym to skróty myślowe. Popatrz na ten nasz wzór. 2x do trzeciej, prawda? A tak naprawdę to tu jest 2 razy x do trzeciej. Tak samo tu jest 5 razy x. My całe życie czytamy 5x i zapisujemy 5x i w książkach jest 5x i to jest ok. Ale z punktu widzenia Excela to tutaj jest mnożenie i jak będziemy za chwilę wpisywali formułę Excela, to musimy pamiętać, trzeba wpisać mnożenie. I nie bez powodu napisałem gwiazdkę. Mnożenie, znak mnożenia w ogóle w świecie komputerów, a więc i w Excelu, to jest gwiazdka, a nie kropka, tak jak u nas w zeszycie szkolnym, prawda? No więc zostawię już tą gwiazdkę, żebym o tym nie zapomniał. No i wracam do formułowania wzoru. Troszkę zmniejszę skalę, żeby było widać cały wzór. Zaczynam zatem. Pisałem znak równości, no i patrzę, co mam zapisać? 2x do trzeciej. No to piszę 2 razy, no i teraz x do potęgi trzeciej. Mam podnieść do potęgi trzeciej. Jest kilka metod tak naprawdę, są 3 metody podnoszenia do potęgi w Excelu. Nauczę Cię tej, którą mam nadzieję zapamiętasz, a ona będzie najbardziej dla Ciebie czytelna. Otóż Excel ma wbudowanych wiele takich formułek na różne operacje matematyczne, między innymi formułka potęgowania. Jak ona się nazywa? Zaczynam pisać. Potęga. Widzisz, jak piszę, to u dołu już się zresztą pojawiają takie podpowiedzi, przypominajki. To się nazywa autouzupełnienie, tak by powiedział programista, ale my to traktujemy jako podpowiedzi. Formuła nazywa się potęga, tylko teraz trzeba w nawiasie powiedzieć, co potęgujemy i jaki ma być wykładnik potęgi.
w nawiasie teraz muszę powiedzieć, gdzie jest mój x. A moim x-em jest to, co mamy w komórce na lewo. To jest mój x. No to klikam w tą komórkę na lewo. Klikam, uwaga, klik. I zobacz, wpisał się tutaj adres A2. Bo to jest ten x. Dla tego wzoru, który teraz formułujemy, x jest w komórce A2. Ok, już powiedzieliśmy, co ma być potęgowane. Teraz trzeba postawić średnik i wpisać wykładnik potęgi. Czyli trójkę, bo x ma być do trzeciej. Wpisuję trójkę i zamykam nawias. I już mamy 2 razy x do trzeciej. Teraz patrzę dalej na wzór. Tam jest minus 5 razy x. No to piszę minus 5 razy. No i znowu klikam w komórkę A2, bo tam jest x. Czyli minus 5 razy A2. No i dodać 7 i to już jest bez problemu, po prostu wpisuję. Wpisałem cały wzór. Co teraz muszę zrobić, żeby Excel go policzył? Zatwierdzić, czyli dać Enter. Daję Enter. Bach. I Excel policzył. To, co widzimy, to jest wynik tego wzoru, czyli to jest wartość funkcji. W komórce B2 widzimy wartość tej funkcji dla argumentu minus 100. Oczywiście chcemy też mieć teraz wartości funkcji dla kolejnych argumentów, czyli w kolejnych wierszach chcemy, żeby to się pojawiło. Nie ma potrzeby teraz w każdym kolejnym wierszu wpisywać te prawie 200, ponad 200 razy ten wzór. Ten wzór, podobnie jak generowaliśmy sobie argumenty, zaznaczając i łapiąc za ten prawy dolny róg, tu będzie podobna technika. Przy czym tu już nie musimy mieć dwóch wzorów, tak jak w wypadku argumentów. Musiałem zaznaczyć 2 i łapać za kwadracik. Tutaj można od razu zaznaczyć komórkę z wzorem i złapać za kwadracik. Ten tutaj, on też tu jest. Proszę, jest tutaj ten kwadracik. Jak teraz złapiesz za ten kwadracik i zaczniesz ciągnąć, to będzie się generował automatycznie wzór o tej samej postaci, ale odwołujący się już nie do A2, ale odpowiednio do A3, do A4, do A5, do A6. To jest bardzo fajny mechanizm w Excelu. Mam nadzieję, że na zajęciach z informatyki mówili o tym. Ja na wszelki wypadek wolę powtórzyć. No dobra, no to co? Mam wzór, łapię za ten prawy dolny róg myszą, naciskam przycisk lewy myszy i zaczynam ciągnąć. Ciągnę, 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 zatrzymam się na chwilę, puszczam lewy guzik. Proszę, od razu policzyło. Zobacz, tutaj wejdę do tego wzoru, dwukrotnie klikam na komórce B6, żeby wejść do postaci wzoru. Widzisz, tutaj już się odwołuje do x'ów, które są w A6, czyli tak automatycznie nam przenumerował Excel. Bardzo przyzwoicie się zachowa, prawda? Dam Enter. No i znowu łapię za ostatni i będę powielał w dół, tylko troszeczkę zmniejszę skalę, żeby to szybciej poszło, tak, żeby wygenerować wartości dla wszystkich istniejących argumentów. Jadę do samego dołu. Szczerze mówiąc, jak to się skończy, to najgorsze zadanie. O ile to w ogóle jest takie złe. Dobra, dojechałem, proszę bardzo, gotowe. Mam już policzone wartości dla wszystkich argumentów. Wracam na początek. Mogę nacisnąć klawisz skrótu. Ctrl, naciskam klawisz cytryly w lewym dolnym rogu i raz uderzam klawisz Home, tak zwany Ctrl Home, czyli skok na początek. Wróciłem na początek i już mam wszystko, co potrzebne do zrobienia wykresu. Mam w kolumnie A argumenty, w kolumnie B wartości funkcji. No to teraz zrobienie wykresu to jest dosłownie chwila. Jak to robimy? Zaznaczamy sobie wszystkie, łącznie z nagłówkami, no bo po tośmy je wprowadzili, żeby były na wykresie. Zaznaczam wszystko, przypomnę jak się zaznacza. Najeżdżam na początek, gdzie chcę zaznaczyć, czyli u mnie na A1, naciskam lewy guzik myszy i nie puszczając przejeżdżam po tych wszystkich komórkach, które chcę zaznaczyć. Jadę do końca, to się na szczęście szybko zaznacza. Zaznaczyłem, czyli zaznaczyłem wszystkie argumenty i wszystkie wartości. I zgodnie z wymaganiami Excela argumenty są w lewej kolumnie, wartości w prawej. No to teraz robimy wykres. Gdzie to jest? Patrzymy u góry do zestawu wstążek Excela. To znajdziemy na wstążce wstawianie.
Tu mamy sekcję wykresy. I uwaga, tylko jeden, jedyny typ wykresu, to co myśmy zaznaczyli, zinterpretuję jako funkcję. I to nie jest, broń Boże, typ liniowy. Nie. To jest ten typ wykresu. Tak zwany punktowy XY lub bąbelkowy. To się na dzień dzisiejszy przynajmniej nazywa. Może za te parę lat, jak będziesz oglądać, wymyślą inną nazwę. Ale to ten ma być. Nie pomyl. Punktowy XY. Klikam tutaj obok ikonki w strzałeczkę i rozwijają się różne style. Teraz to już jest kwestia tego, co ci się podoba. Gruby, cienki, wygładzony lub kanciasty, co kto lubi tak naprawdę. Pamiętaj, my robimy ten wykres, żeby zobaczyć. Ktoś ci dał jakieś zadanie do domu i pomyślisz sobie coś takiego, no fajnie, dobrze by było zobaczyć, jak wygląda ten wykres, zanim zrobię zadanie, prawda? Które nawet nie prosi o robienie wykresu, to dla siebie to robimy. Więc tutaj też dla siebie wybierasz ten wzorzec wykresu, który ci odpowiada. No ja wybiorę ten, będzie najlepiej widoczny, chociaż na co dzień go nie lubię. Daję klik i proszę bardzo, wykres gotów. Już mamy wykres funkcji. Na tym koniec mojej opowieści, bo z tym wykresem można go przeformatować, zmienić sobie kolorki, różne cuda, ale to nie jest kurs Excela, to co ja tutaj teraz robię, bo mam nadzieję, że taki będzie w liceum w jakimś momencie, a jak nie, to na studiach. To jest lekcja, która ma ci pokazać, jak na szybko zobaczyć funkcję i właśnie ją widzimy. O, właśnie żeśmy ją sobie zobaczyli. No dobra, procedura poznana, teraz przejdziemy do kilku szczególnych przypadków. Pierwszy szczególny przypadek, no to jest ta sama funkcja, jak widzisz, tylko dziedzina się zmieniła. Już nie jest to cały zbiór liczb rzeczywistych, który ograniczyliśmy sobie do przedziału od -100 do 100, tylko dziedziną są rozłączne przedziały. Tutaj je wypisałem. Proszę bardzo, 3 takie rozłączne przedziały. Jak się wtedy zachowujemy? Oczywiście musimy sobie wybrać dokładność. Ja wybrałem tą samą, bo czemu nie? I od razu przygotowałem, po prostu kopiując z poprzedniego przypadku, wszystkie argumenty i wszystkie już wartości. One są po prostu przekopiowane. Na początku zrobiłem wszystkie argumenty i wartości tak, jakby nie było podziału na te rozłączne przedziały. Czyli argumenty są od -100 do 100. Popatrz, zaczynają się w -100, ciągną się przez wszystkie po kolei, aż kończą na setce i oczywiście też prowadziłem odpowiednio wzory na kolejne wartości funkcji. Ok, czyli przygotowujemy na początku tak to wszystko, czyli argumenty i wartości, jakby nie było podziału na przedziały, od najmniejszego argumentu do najwyższego argumentu. Przygotowałem, czyli od -100 do 100 w moim przypadku. I teraz co robię? Teraz będę robił dziury. W tym zestawie wartości i argumentów będę robił dziury, czyli kasował to, czego ma nie być. No to proszę bardzo. Pierwszy przedział kończy się na -51. No to przewijam się do -51. Tu sobie przekopiowałem po prawej stronie, żebym pamiętał, jak wygląda ta dziedzina. Czyli pierwszy przedział kończy się na -51. No to teraz zaczynam zaznaczać to, czego ma nie być. Czyli już -50 nie ma i jadę aż do -30. Jadę sobie, jadę. -30 ma być, więc go nie zaznaczam. Zaznaczyłem to, czego ma nie być i kasuję. Zaznaczyłem i delete na klawiaturze. Skasowałem, czyli zrobiłem dziurę. I teraz ma być też druga dziura. Drugi przedział kończy się na 40, a trzeci zaczyna się na 61. No to przewijam się do 40. Jadę sobie, jadę. O, jestem. Czyli 40 jeszcze jest, ale już 41 nie ma. Czyli zaznaczam, aż dojadę do 60. Jadę. O, dojechałem do 60, bo już argument 61 ma być. On jest początkiem tego trzeciego przedziału. Wszystko, co zaznaczyłem, skasowałem i gotowe. Czyli mówiąc krótko, zrobiłem dziury. Zostały tylko te argumenty, które należą do tych trzech przedziałów. Pierwszego, drugiego i trzeciego. Reszta procedury jest taka sama. Wracam na początek i teraz zaznaczam wszystko łącznie z dziurami. Łącznie z dziurami. Proszę bardzo, dziury też zaznaczam.
No dalej. O, trochę za daleko pojechałem. Czyli zaznaczam wszystko łącznie z dziurami i robię wykres. Czyli zakładka wstawianie, typ punktowy, bąbelkowy, jak to woli. O, może ten niech będzie. O. I proszę bardzo, mam już wykres funkcji, która jest określona na 3 rozłącznych przedziałach. No, obustronnie domkniętych w tym wypadku. Dodam, że można by to zrobić bardziej finezyjnie. Ja pokazałem jednak najprostszą i zawsze skuteczną formę robienia wykresu na rozłącznych przedziałach. Tyle na ten temat. Przejdźmy do kolejnego szczególnego przypadku. Teraz drugi przypadek funkcji. Tutaj skupię się na tym, żeby pokazać Ci, jak sformułować formułę Excela, gdzie we wzorze na funkcji jest ułamek. Jak widzisz, mamy x plus 3 w liczniku, 2 w mianowniku i jeszcze cały ułamek jest mnożony przez x. Niby nic trudnego, ale wolę pokazać, jak to się robi. Dziedzinę przyjąłem minus 10, 10, dokładność 1/10. No to zaczynam. Na początku, zgodnie z tą samą procedurą, którą już poznałaś, wpisuję nagłówki. Teraz przygotuję sobie argumenty, czyli najmniejszy to jest minus 10, kolejny no to jest minus 9,9. Teraz zaznaczam, chwytam za prawy dolny róg i ciągnę, żeby się wygenerowały wszystkie argumenty aż do 10 włącznie. O, już blisko, nawet za daleko zajechałem. No, gdzie jest 10? Jest. Super. Wracam. No i teraz zasadnicza część tego filmu, tej części filmu, czyli jak wprowadzić formułę, gdzie mamy ułamek. Troszkę zwiększę w związku z tym jeszcze bardziej. O. Rozpoczynamy. I teraz ja mam zwyczaj i radzę Ci robić tak samo, żeby cały ułamek wziąć w nawias. Więc otwieram nawias. No i teraz chcę wpisać to, co jest pod ułamkiem. Pod ułamkiem mamy co? Licznik, gdzie jest x plus 3 i w związku z tym, że oczywiście kreska ułamkowa to będzie znak dzielenia, bo pamiętasz, ułamek to jest po prostu dzielenie. I w związku z tym, że x plus 3 muszę podzielić przez 2, to x plus 3 też daję w nawiasie, czyli otwieram kolejny nawias. Teraz dopiero klikam sobie w x, czyli w komórkę A2, dopisuję plus 3, zamykam nawias. I teraz wpisałem licznik x plus 3. Wpisuję znak dzielenia, no a w świecie informatyki, a więc i w Excelu znak dzielenia to jest ten ukośna kreska. I to jest to samo, co kreska ułamkowa. Wpisuję to, co jest w mianowniku, czyli 2, zamykam nawias. I w tym momencie skończyłem ułamek. No i teraz już reszta jest prosta. Razy x, czyli razy klikam w x i dodać 2. Wzór gotów. I to była zasadnicza treść tej części filmu. No, mógłbym w tym momencie przerwać, ale już dokończę oczywiście i pokażę Ci, jak wygląda wykres. Czyli daję Enter, skoro mam formułę. I teraz ten wzorek chwytam za prawy dolny róg. Powielam dla wszystkich argumentów i zrobię wykres. Idzie całkiem fajny. Jest, gotowe. Wracam na początek, zaznaczam wszystkie argumenty i wartości i zrobimy wykres. Gotowe. Zakładka wstawianie, typ punktowy XY. Oj, niech będzie na przykład, albo ten będziesz lepiej widzieć. Proszę bardzo, tak wygląda wykres tej funkcji. Taka trochę uśmiechnięta buźka, prawda? Najistotniejsze z tego wszystkiego jest to, wrócę do naszego, ten wykres sobie przesunę, wrócę do tego wzoru, żeby zapamiętać, że stosuj tutaj te nawiasy, stosuj. Nawet jeżeli uzna, że tutaj ja nic w liczniku nie ma żadnego dodawania i tak dalej, może sobie ominę. Rób je. Rób. Radzę dobrze dla własnego bezpieczeństwa. Lepiej zrobić odrobinę za dużo i poprawnie, bo jak weźmiesz w nawiasy, a uzna, że za dużo, bo na przykład nie będzie tego plus 3, to powiesz, po co gwiazda mi każe to A2 dawać w nawiasy. Zrób to na wszelki wypadek. Po prostu nabierz takiego zwyczaju. W Excelu, jak robisz ułamki, to cały ułamek w nawias i jeżeli coś jest nad kreską albo pod kreską więcej niż jeden element, to też w nawias. Na przykład tej 2 już nie wziąłem w nawias, bo tutaj było jeden element. Gdyby było w mianowniku 2 plus x,
to też bym wziął to w nawias. No i to tyle, jeśli chodzi o tą część filmu. Pamiętaj o nawiasach przynajmniej przy ułamkach, przy funkcjach, gdzie są ułamki. No i przechodzimy sobie teraz do kolejnego przypadku. Kolejny przypadek. Tym razem zrobimy wykres funkcji, gdzie we wzorze na funkcję występuje pierwiastek. No, żebyś się dowiedziała, jak to zrobić w Excelu. Jak sobie poradzić z tym pierwiastkiem. No ale zobacz, przyjąłem dziedzinę od 0 do 100, dokładność 1, więc najpierw przygotuję sobie wartość, argumenty i wartości. Tutaj najpierw nagłóweczki wprowadzam. F od x. No i teraz argumenty. Najmniejszy 0, później 1. Zaznaczam tą parę liczb, chwytam za prawy dolny róg i generuję aż do setki. Dobrze, to już mam. No i teraz zasadnicza sprawa. Jak wprowadzić formułę z pierwiastkiem? Dam troszkę większą skalę, żebyśmy to dobrze widzieli. I zaczynamy. No początek oczywiście znak równości, 2, dodać. I teraz jak z pierwiastkiem? Podobnie jak z potęgą. Pamiętasz, użyliśmy sobie wbudowanej w Excela formuły potęga. Tu jest to samo. Zobacz, już mi podpowiada. Pierwiastek to drugi od góry. Pierwiastek. Otwieram nawias. No i tylko muszę wskazać, z czego ma być liczony pierwiastek. U nas ma być liczony z x plus 1, więc klikam sobie w x, x jest w komórce A2, dopisuję plus 1, i w ten sposób pierwiastek policzy się z x plus 1. Koniec trudności. Teraz daję Enter, bo formuła gotowa. Powielam tą formułę, czyli klikam we wzorek, klikam w komórkę, gdzie jest wzorek, łapię za prawy dolny róg myszą, powielam. Ona się elegancko przeliczy dla wszystkich argumentów. Proszę bardzo, gotowe. I mogę zrobić wykres. Wracam na początek, zaznaczam całe to towarzystwo. Przechodzę na zakładkę wstawianie, wybieram jedyny właściwy typ, przypominam, to jest ten, punktowy XY, styl jaki chcę. Może ten, jak zwykle, ten taki grubaśny wybrałem. Wygląda to nie najlepiej, ale za to ty dobrze to widzisz zapewne na swoim smartfonie. Znowu, no tak wygląda akurat wykres tej wymyślonej przeze mnie funkcji, natomiast to, co jest najważniejsze i co warto by z tej części zapamiętać, to jest, że możemy użyć tego wbudowanego mechanizmu liczenia pierwiastka. Ten mechanizm jest wbudowany w Excela, ta formuła Excela. On ma ich kilkaset. Już poznałeś na liczenie potęg, na liczenie pierwiastka. Jeszcze w ostatniej części za chwilę też poznasz, jak to zrobić z wartością bezwzględną. No dobra, no to teraz przejdźmy właśnie do ostatniego przypadku. No i ostatni przypadek. Tym razem zrobimy wykres funkcji, gdzie we wzorze na funkcję występuje wartość bezwzględna. Dziedzinę przyjąłem sobie znowu minus 100, 100, dokładność 1. No to zaczynam. Szykuję nagłówki tradycyjnie. X, f od x. Wartość najmniejsza to jest minus 100, minus 99. Zaznaczam. Chwytam za prawy dolny róg, powielam, żeby się z tego setka zrobiła. Tym razem makabrycznie szybko i zdążyłem przeskoczyć. No setko, gdzie ty jesteś? Jest, dobra. No i teraz jak wpisać wartość bezwzględną do wzoru Excela? No oczywiście zaczynamy od znaku równa się. I podobnie jak kilka minut temu miało to miejsce z pierwiastkiem, tutaj też skorzystamy z gotowego elementu, z gotowej formułki Excela. Tylko uwaga, to się będzie odrobinę inaczej nazywało. Pewnie takiej nazwy nie słyszałeś, nie słyszałaś. Moduł liczby. W szkole teraz jak się uczy o wartości bezwzględnej, mówi się wartość bezwzględna. Dawno temu, gdy ja chodziłem do szkoły, to się na to mówiło moduł. To jest to samo tak naprawdę. Moduł liczby, wartość bezwzględna liczby to jest to samo. W Excelu przyjęto tą starszą nazwę. Dlatego tutaj wybieramy sobie ten moduł liczby, czyli wybieram moduł, kropka, liczby. No i teraz muszę w nawiasie
wskazać z której liczby, czyli z x'a. Czy klikam jednym słowem w A2, bo A2 to jest mój x, już o czym doskonale wiesz. Reszta jest prosta, dopisuję +2 i koniec. Więc zapamiętaj, wartość bezwzględna w Excelu to jest moduł liczby. Dobra, tam z kropką jest pomiędzy tymi dwoma słowami. Nie będę się wdawał, dlaczego tak jest, to już jest jakby nie przedmiot tego filmu. Ważne, żebyś umiała zrobić wykres funkcji, gdzie występuje wartość bezwzględna, tu zwana modułem. Wprowadziłem wzór, daję Enter, chwytam za prawy dolny róg, powielam. Jak już powielę, to zrobię z tego wykres. OK. Zaznaczam, mogę zaznaczać też od dołu, zazwyczaj w tych poprzednich wykresach zaznaczałem od góry. Tak Excelowi jest wszystko jedno, czy zaznaczasz z dołu do góry, czy z góry na dół. Więc teraz na koniec zaznaczę se z dołu do góry. No, szybciej śmigaj. Dobra, zaznaczyłem. Idę na zakładkę wstawianie, wykres i wybieram, proszę bardzo. O, wyszło jak V. Tak wygląda rzeczywiście wykres funkcji, gdzie występuje ten moduł z liczby. Gdybyśmy zrobili sam moduł z liczby bez tej dwójki, to też by się niewiele, mówiąc szczerze, zmieniło. To też byłoby takie V, tylko różne wariacje na temat V w takim wypadku wychodzą. OK, to temat ten robienia wykresów funkcji gotowy. Mam nadzieję, że już teraz wiesz, jak przygotować wartości, jak przygotować argumenty. Pamiętasz z pierwszej części, że tak naprawdę dziedzina albo jest ci dana w treści zadania, albo ty ją określasz, bo całego R nie da się zrobić i dokładność też ty określasz. To tak naprawdę od ciebie zależy, z jak dużą dokładnością będziesz robić wykres. A ponieważ my wykres robimy de facto dla siebie, bo żadne zadanie w szkole nie każe ci robić wykresu w Excelu, chyba że na informatyce, ale to inna bajka, to te decyzje, które podejmiesz o dokładności, po prostu będą rzutowały na to, co później zobaczysz, jak dobrze to później zobaczysz. No i to tyle. Koniec tej lekcji.